Okres w szpitalu Madurowicza był takim okresem dla całego zespołu i wielkich napięć, i wielkiego entuzjazmu. No, napięcia były w pierwszym rzędzie polityczne. Nie lubili nas, nie chcieli nas. Tam był sekretarz POP, który nas gnębił, rozpisywał konkursy, nie chciał z nami pracować, nie chciał, żebym ja tam był, nie chciał, żeby tam ten zespół, który był tam istniał. Więc było bardzo trudno, więc tam wynikła ta sprawa z panem B, z tą operacją. Na ostro. Prince Metal zoperowany. To jak powiedziałem, to była chyba pierwsza operacja w Polsce na ostro, w bólu zawalowym. Człowieka się operuje. Iśmy wobec tego, że po operacji były drobne powikłania, w nocy był napad duszności i takie rzeczy, to myśmy wtedy nazajutrz nie przyszli do pracy. I wtedy wymówiono nam pracę z powodu tego, że bez zezwolenia dyrektora nie przyszliśmy do pracy. I praktycznie wyrzucono nas z tego szpitala Madurowicza. Zostaliśmy zoperowanym tym człowiekiem, który do dziś, który żył jeszcze 30 lat, więcej chyba. Zresztą zmarł niedawno na nowotwór nerki. Był to fantastyczny facet. On potem pracował normalnie, tak jak przed wojną. Ten zabieg się udał nadzwyczajnie. Zresztą trzeba powiedzieć, że mieliśmy trudności ze zrobieniem tego zabiegu. Bo profesor Moll, który był jedynym operatorem powiedzmy w Polsce, a jeżeli nie powiedzieć w Europie Środkowej i w całej Europie, który by się zdecydował na zabieg w ostrym stanie, miał szalone trudności psychiczne z zrobieniem tej operacji. Bo nie było wiadomo, co z tego wyjdzie, ale bez tego było wiadomo, że on zginie. Jak zginie, siedzieliśmy u niego dobę chyba. Dobę pod drzwiami i on uciekał tylnymi drzwiami i wracał. Uciekał tylnymi drzwiami i zwracał. I wracał i po 24 godzinach zoperował go i to był nasz sukces. W nocy były powikłania drobne, pojechaliśmy tam w nocy i nazajutrz, jak przyszliśmy, nie było nas cały dzień w szpitalu, dyrektor nam dał wymówienie, że bez zezwolenia dyrektora nie przyszliśmy do pracy i nas, krótko mówiąc, nas wyrzucił. I zostaliśmy na lodzie. Ale jakoś to było tak, już to było opisane w gazetach, ta operacja i tak dalej. Nie można było nas wyrzucić na bruk. To nas zatrudnili w jakimś szpitalu, gdzie mieliśmy nie przychodzić, tylko brać podstawową pensję 2000 złotych. Czy wtedy chyba, nie pamiętam, 2000 czy ile złotych miesięcznie. I braliśmy te pieniądze, ale siedzieliśmy, nic nie robiliśmy. I wtedy w czasie tego nic nie robienia, na złość tym wszystkim panom, napisaliśmy ile? Żuchowska, Chętkowska, jest 10 prac z tego materiału, który mieliśmy ze szpitala Madurowicza, prawda, z tego rocznego oddziału. I nawet nam, co rzadka rzecz, nawet nam to wydrukowali, bo nie mieliśmy szczęścia do druku. Bo na przykład Kardiologia Polska niechętnie nas drukowała. Bo jak się zmienił redaktor naczelny, to nas nie bardzo chciał drukować. Także tutaj trafiliśmy nadzwyczajnie. 10 w ciągu 3-4 miesięcy napisaliśmy, siedząc od rana do wieczora. Te dziewczyny wprawdzie mnie nie wierzyły nic i co ja mówiłem, chodziły, nie wiem gdzie chodziły. I sprawdzały, czy ja mówię prawdę. To było fatalne. Bez zaufania, z najbliższych ludzi nie mieli, żeby oni do mnie nie mieli zaufania, ale tak było. Latały po bibliotekach, czy ja nie wymyślam czegoś, to fatalne były te dziewuchy, ale napisaliśmy 10 prac. Zresztą mieliśmy tam dziewczynę, Elżbietę, to był pistolet, ona nie popuszczała. No i było źle, bo nic się nie działo.